będę to musiała usłyszeć jeszcze raz w sobotę. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji za nami i to właśnie o tym dzisiaj pogadam. Przede wszystkim podzielę się z Wami moimi osobistymi odczuciami dotyczącymi tego show. Zanim zaczniemy, standardowo przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa. No i przejdźmy do rzeczy, czyli do tego półfinału drugiego. Przede wszystkim na pewno jeżeli chodzi o same piosenki, był to półfinał słabszy niż ten pierwszy. Przynajmniej moim zdaniem, chociaż widzę, że często bardzo przewija się w różnych komentarzach, że właśnie ten półfinał pierwszy jednak jest lepszy. Jeżeli chodzi o samo show, o realizację tego całego wydarzenia, wydaje mi się, że poziomem nie odbiegało to właśnie od pierwszego półfinału i tak samo nie odbiegało w jakiś znaczny sposób od tego, co mniej więcej widzimy w ostatnich latach na Eurowizji. Mam wrażenie, że były troszeczkę lepsze interwale niż w pierwszym właśnie półfinale i ja wiem, widziałam, że bardzo wielu osobom nie podobał się ten interwal na początku z tą parodią Wasted Love, ale ja Wam muszę powiedzieć, że mnie to rozbawiło. No sorry, może mam takie po prostu gówniane poczucie humoru, ale to było śmieszne dla mnie. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie ogólne podsumowanie, to nie będę lała więcej wody, tylko po prostu przejdę do zaskoczeń pozytywnych. Na pewno bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie Rumunia. Co prawda podejrzewałam, że ten występ będzie bardzo dobry, ale w porównaniu do tego z preselekcji rumuńskich, ten był naprawdę mega, był genialny. Uważam, że Aleksandra naprawdę świetnie wykonała ten utwór, również cały staging, aranżacja sceny, wszystko tam do siebie pasowało, był na to konkretny pomysł i wyszło to naprawdę dobrze. Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie Czechy, słuchajcie, bo nie byłam wielką fanką Crossroads i nadal sama piosenka nie siedzi mi jakoś tak bardzo, to nie jest mój styl, to nie jest coś, co mnie jakoś bardzo mocno przekonuje, ale ten występ był po prostu zajebisty. Ten pomysł z tymi lustrami, całe wykonanie tego, uważam, że było to naprawdę świetne i jako cały zestaw, właśnie piosenka plus ten występ, plus wykonanie, bardzo dobre wykonanie, to jest coś, co właśnie całościowo mnie kupiło. I ja oczywiście nadal prawdopodobnie nie będę największą fanką samej piosenki Crossroads, ale właśnie w całym tym pakiecie, ja jestem na tak. Kolejnym podobnym przypadkiem jest Australia, ponieważ niejednokrotnie mówiłam Wam już tutaj na kanale, że nie przepadam za piosenką Eclipse, ale występ był zrobiony fenomenalnie. Jakby to też nie jest jakieś duże zaskoczenie, bo myślę, że wszyscy się spodziewaliśmy, że Australia sobie poradzi, zwłaszcza, że mają utalentowaną i bardzo doświadczoną właśnie reprezentantkę, ale mimo wszystko zaskoczyło mnie to pozytywnie, bo myślałam, że będę się nudziła na tej Australii, a powiem Wam szczerze, że odebrałam to całkiem pozytywnie, właśnie jako całość. Kolejnym bardzo dużym pozytywnym zaskoczeniem jest Albania i tutaj jest trochę inna sytuacja, bo ja tę piosenkę lubiłam od samego początku i spodziewałam się, że też będzie bardzo dobrze wokalnie, że to będzie dobrze wyglądało, ale przyznam Wam szczerze, że kupiło mnie to jeszcze bardziej.
Ten występ do mnie bardzo przemówił i faktycznie te emocje, które Alice chciał przekazać mi jako słuchaczowi, widzowi, ja to poczułam i jeszcze dodatkowo fajna sprawa, że były napisy właśnie z tłumaczeniem piosenki, dzięki czemu osoby, które nie wiedziały do tej pory, o czym mówi ten utwór, mogły go lepiej zrozumieć. To zazwyczaj piosenkom wychodzi na plus, zwłaszcza takim, które nie są wykonywane po angielsku, a mają jakieś głębsze przesłanie. I tutaj mogłabym w sumie skończyć na temat moich pozytywnych zaskoczeń, no bo jako takich zaskoczeń więcej nie miałam pod takim kątem, że w większości przypadków tam, gdzie było dobrze, to spodziewałam się, że właśnie tak będzie. Tak jak na przykład Bułgaria. Chociaż akurat co do Bułgarii, to mam troszeczkę zgrzyt, bo druga połowa tej piosenki, tego występu, bardzo mi się podobało, ale ta pierwsza część na tych krzesłach, nie wiem, miałam jakieś takie dziwne wrażenie, że mi nie pasuje, ale tak całościowo raczej myślę, że na plus. Okej, pierwszym takim negatywnym zaskoczeniem, o którym wspomnę, jest brak awansu Armenii. I może to nie jest samo w sobie aż tak bardzo szokujące, bo gdzieś przechodziło mi to przez głowę, że może tak się wydarzyć. Zresztą bukmacherzy również tak przewidywali. Ale mimo wszystko, kurczę, uważam, że nie wypadło to źle. I że należał im się mimo wszystko ten awans. No nie wiem, przynajmniej moim zdaniem. I teraz przejdę do dwóch największych negatywnych zaskoczeń tego wieczoru. I zacznę od Cypru. I to są właściwie dwa negatywne zaskoczenia w jednym, bo pierwsze negatywne zaskoczenie to jest to, jak ten występ w ogóle wyglądał, a właściwie głównie jak on brzmiał. Bo naprawdę wydaje mi się, że wokalnie można było to zrobić o wiele lepiej. No bo ten występ był koszmarny, naprawdę był koszmarny. W sensie słyszałam gorsze, okej, zgodzę się, że słyszałam gorsze występy, ale tutaj muszę przejść do takiego drugiego właśnie związanego z Cyprem negatywnego zaskoczenia, że Cypr awansował do finału, bo samo to, że ona po prostu nie śpiewała dobrze i że to brzmiało nieprzyjemnie, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że będę to musiała usłyszeć jeszcze raz w sobotę. I mam złą wiadomość, nie tylko ja, wy również. Problem w tym, że nie dość, że naprawdę bardzo nie lubię tej piosenki, nie lubię Jala, nie buja mnie to, irytuje mnie to jeszcze dodajmy właśnie do tego to, że ten występ, był taki jaki był, każdy to słyszał, więc naprawdę ja się zezłościłam, widząc, że Cypr awansował. Spodziewałam się oczywiście tego, myślę, że każdy z nas się spodziewał, bo wiadomo, że Cypr był takim prawie, że pewniakiem. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że po tym występie miałam takie w sobie przekonanie, że kurczę, może jednak się nie uda, ale weszło i nie będę się gryźć w język, zabrało miejsce komuś lepszemu z pewnością, bo myślę, że większość tam była lepsza. Kolejnym takim właśnie negatywnym zaskoczeniem, bardzo dużym, jest dla mnie brak awansu Łotwy. Kurczę, jak ja się rozczarowałam, że jednak się nie udało, bo raz, że ja lubię tę piosenkę, ale dwa, że kurczę, występ był naprawdę na bardzo wysokim poziomie, wykonanie również było bardzo dobre, i uważam, że zasługiwała Atwara na ten finał. I powiedzcie mi, jak tu się nie zirytować, jeżeli się widzi, że wchodzi taki Cypr, a nie wchodzi Łotwa. Szkoda, że nie zdecydowano się tutaj na tekst na ekranie z tłumaczeniem właśnie piosenki, tak jak w przypadku Albanii, bo myślę, że to mogłoby trochę pomóc potencjalnie, bo jest to piosenka z przesłaniem, jest to utwór właśnie o problemie alkoholizmu, więc być może ktoś mógłby się z tym utożsamić, może poczuć bardziej ten utwór. Trochę negatywnie zaskoczyłam się również występem Szwajcarii.
szkoda, że nie próbowali pokazać w jakikolwiek sposób historii właśnie z tej piosenki, bo to jest też piosenka z przesłaniem, mówi o przemocy wobec kobiet i tutaj być może też szanse by wzrosły właśnie Szwajcarii, gdyby ludzie wiedzieli, o czym jest ten utwór. I takim kolejnym malutkim, co prawda, ale jednak negatywnym zaskoczeniem był dla mnie występ Serena, który mam wrażenie, że miał trochę mniej energii podczas właśnie wykonywania tej piosenki, niż miał na duńskich preselekcjach. Nie wiem, może to jest kwestia jakichś moich prywatnych odczuć, ale miałam wrażenie, że albo jest stremowany, albo tak jakby był zmęczony. Nie było czuć po nim, że on jest tak nakręcony tą piosenką, tak jak właśnie to było czuć w tych preselekcjach, tak tutaj, no nie wiem, troszkę jakby był przygaszony, aczkolwiek to nie było jakieś takie bardzo miażdżące, tak mi się wydaje. Myślę, że wielu z Was mogło nawet tego nie zauważyć, a może nikt nie zauważył, tylko to jest jakieś takie moje prywatne odczucie. No i słuchajcie, to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać, co Wy myślicie, co Was zaskoczyło pozytywnie, co negatywnie, czy podoba Wam się to, które kraje awansowały do finału. Tymczasem życzę Wam w sobotę miłego oglądania właśnie wielkiego finału. Bawcie się wszyscy dobrze. Miejmy nadzieję, że wszyscy nasi faworyci skończą bardzo wysoko, że Alicja Szemplińska również bardzo dobrze sobie poradzi. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.